Cześć, z tej strony Berdzin. W tym odcinku rozwiążemy sobie zadanie Military Grade Authentication z polskiego CTF-a. Zaczynamy. Odpalamy. Ok, strona wygląda zachęcająco. Czyli tak, login, password. Wbijamy jakiś, może powiększę troszeczkę. Wbijamy jakiś admin. Ok, get off my site, czyli spadaj, innymi słowy. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? No podejrzeć źródło. W źródełku nic ciekawego nie ma. Jak widać. Login, password, submit. To jest całe źródło, nic ciekawego. No to sobie zobaczymy robots.txt, może coś nam powiedzą. Robots.txt w ogóle wygląda dość dziwnie. I widzę tutaj .git. No to skoro jest to .git, to spróbujemy wejść do .git. Tak. .git powoduje forbidden, czyli mamy 403. Co to oznacza? Oznacza to, że folder .git istnieje, tylko nie mamy do niego dostępu. Co nie jest powiedziane, że nie mamy dostępu do następnych plików, które gdzieś tam dalej siedzą w tym gicie, czyli jest na serwerze, leży po prostu zostawiany folder gita, repozytorium. No to zobaczymy git config. No i co? I widzimy, że git config jest tutaj. Możemy go sobie ściągnąć. W takiej sytuacji możemy zacząć do roboty takie narzędzie, które się nazywa git tools. Git tools zaraz tutaj sobie odpalimy. Przechodzimy do Ubuntu. Mamy git tools. W git tools znajduje się dumper i ekstraktor. Wchodzimy do dumpera. To jest narzędzie, które nam zrzuci repozytorium obecne na stronie, czyli dajemy git dumper sh, adres do repozytorium i jakiś tam folder wynikowy, czyli nie wiem, git dump na przykład, i dzięki temu teraz nam zrzuca zawartość repozytorium, czyli mamy teraz ten git dump katalog, który sobie możemy od razu przenieść do katalogu ekstraktor, który się znajduje wyżej troszkę. I tu mamy ekstraktor. Dajemy ten git dump, dajemy git extract jako wynikowy folder. Ok, zostało to wyekstraktowane. Możemy teraz zobaczyć Midnight Commander. Wrzucam i zobaczymy, co nam tutaj w git extractie. Mamy jakieś dwa commity. I teraz który jest pierwszy? Init my awesome websites. Ok, to jest chyba pierwszy commit. Dobra, i teraz mamy tutaj kod źródłowy tego naszego zadanka. I interesuje nas tutaj, co się dzieje po wysłaniu postem. Mamy jeśli metoda postowa, to jeśli login równy admin i hash z naszego podanego hasła md5 jest równy temu haszowi, no to nam powiesz i wyświetl flagę. Ok. Co w takim razie? W takim razie widać, że tak, są potrójne znaki równa się, czyli strict comparison, czyli nie możemy tutaj nic zamiąchać w temacie porównań w PHP. W takim razie w zasadzie tylko to trzeba by skądś znać ten hash, to hasło po prostu znać, żeby ten hash zgadnąć, po prostu zgadnąć hash md5. Więc bierzemy tego hasza. Możemy jeszcze zobaczyć, co jest w drugim komicie. Tutaj mamy informację, że mój dziadek dał mi jakieś wskazówki, żeby polepszyć bezpieczeństwo tej strony. No i jak sobie zobaczymy kod, to mamy w tym kodzie
praktycznie to samo jest, tylko mamy jeszcze tutaj salty, czyli sól. W tym miejscu jest dodana. No, sól i hasz jest inny w tym momencie. Sól się dodaje po to, żeby utrudnić łamanie takich haszy po prostu. Bo jeżeli mamy hash bez soli, to wiadomo, że jeśli mamy w bazie jakieś hasła, to dwa takie same hasła dadzą ten sam hash. Natomiast jeżeli do tych haseł dodamy losową sól, no to dadzą one inny hash, czyli w tym momencie utrudnimy łamanie haseł za pomocą dostępnych metod. Ale co ja sobie pomyślałem? Pomyślałem sobie, że tutaj jest to prawdopodobna sól z tej strony, w tym drugim przypadku, ale jest duże prawdopodobieństwo tego, że i tak możemy skupić się na tym pierwszym haszu. Tutaj. Czyli kopiujemy sobie tego hasza. Mam nadzieję, że się skopiował w tym momencie. Jest skopiowany, dobra. Ok, sprawdzam, bo nigdy nie wiadomo. I teraz tak, ja od razu mówię, że próbowałem go brutwasować za pomocą hashcata, ale to nie przyniosło i słownika ROQ, ale to nie przyniosło żadnych rezultatów. Więc no ponieważ to może być cokolwiek, no to trochę ciężko. To znaczy to by się dało zbrutwasować, tylko to mogłoby trwać, nie wiem, parę dni, miesiąc, trudno powiedzieć. I powiedziałem sobie, że to pewnie jest jakiś inny sposób, ale jak inny sposób, to poszukać na jakichś stronach, które nam takie hasze odwracają, a tak naprawdę nie odwracają, bo nie da się takiego hasza odwrócić, tylko szukają nam stringa, który po prostu pasuje, tak, do tego hasza. No to teraz sobie wrócimy do przeglądarki i zaczynamy od Crackstation. Mamy Crackstation na ekranie. Nie jestem robotem. Tym razem nie musiałem nic rozwiązywać. Super. Wklejam hasza. Crack hashes. No i co mamy? Niestety unknown not found, czyli nie znaleźliśmy tego hasza. I tutaj przyznaję, że trochę zgłupiałem, co w takim razie jeszcze mogę zrobić, ale no w końcu Crackstation nie jest jedyną stroną tego typu. Dobra. Próbujemy w tym narzędziu tutaj hashes.com. Wbijamy hasza. Submit and search. I co mamy? Znalazł. Ten hash tutaj jest na tej stronie, w ich bazie jest. Niemniej, mamy to, czyli możemy się w tym momencie spróbować zalogować na login admin i teraz nie wiem, czy wpisałem hasło, czy czy to co i to. No i tak, udało nam się znaleźć flagę. I według tutaj tej flagi pisze, że 1 na 600 stron webowych ma folder git dostępny. No, także zadanie uważam za dość proste. No tyle. I do następnego zadania. Cześć.